Czy kiedykolwiek zastanawiało Cię, jaki jest prawdziwy sens naszej egzystencji? A może to dlaczego masz wrażenie, że tkwisz w martwym punkcie i za nic nie potrafisz się z niego wydostać? Dlaczego sytuacje się powtarzają? Dlaczego jednym powodzi się bardziej, a innym mniej? Dlaczego mamy podziały w społeczeństwie? Dlaczego mamy wojny? A może zastanawiałeś się, czy istnieje życie po śmierci? Jeśli tak, to właśnie dotarłeś do punktu wyjścia, bo w tym nagraniu, a raczej dwóch jego częściach, poznasz odpowiedzi do tych wszystkich najgłębszych i najbardziej tajemniczych pytań, które kiedykolwiek w historii naszego stworzenia zadał sobie człowiek. I nie żartuję. Odkryłam prawdę życia, która uwolniła mnie od wszelkiego bólu i przywiązań. Dlatego dziś chcę podzielić się z Tobą prawdą życia, abyś Ty również mógł poczuć się wolnym od zmartwień człowiekiem. I nie tylko. Witam serdecznie na moim kanale i dziękuję za to, że zdecydowałeś się obejrzeć właśnie to nagranie. Drogi widzu, zanim jeszcze przejdziemy do dzisiejszego tematu, chcę, abyś wiedział, że przygotowanie tego materiału było potężnie wymagającym zadaniem. Wymagającym chociażby ze względu na jego dość nietypową i trudną do wytłumaczenia, ale też do pojęcia tematykę. Samo dotarcie do tych informacji zajęło mi około 10 lat, natomiast zrozumienie około 3. Niemniej jednak, zważając na fakt, że jest to jeden z najważniejszych tematów, o którym niestety nie uczą nas w szkołach, postanowiłam przyjąć to wyzwanie i wyjaśnić to w taki sposób, abyś i Ty, drogi widzu, zrozumiał jego ogromne znaczenie i wpływ na nasz rozwój. Bo jak też sam już wkrótce się przekonasz, zrozumienie działania naszego wszechświata, a w tym naszej roli w nim, może już na zawsze odmienić Twój pogląd na siebie, ale też ogólnie na sens naszej egzystencji. I mówiąc naszej, mam na myśli całą cywilizację ludzką. Więc w celu dogłębnego wyjaśnienia naszego tematu podzieliłam to nagranie na 2 części, gdzie część pierwsza jest częścią czysto naukową, a zatem bardziej teoretyczną, która jest wstępem do naszego tematu. I nawet jeśli nie przepadasz za tego typu wykładami, mimo wszystko zalecam, abyś zaczerpnął tej wiedzy, bo to pomoże Ci w zrozumieniu informacji, które przekażę Ci w drugiej części, czyli części teoretyczno-praktycznej, gdzie wytłumaczę Ci ten sam temat, ale już w totalnie innym świetle, bo w znaczeniu duchowym. I to właśnie na tej części drugiej chciałabym, żebyśmy skupili się najbardziej. No dobrze, to zatem przejdźmy do dzisiejszego nagrania. A więc w części pierwszej opowiem Ci o całej konstrukcji naszego wszechświata, a w tym między innymi o teorii strun. Natomiast w części drugiej tego nagrania pokrótce wyjaśnię Ci 10 wymiarów według teorii naukowych, które są ogólnodostępne. A więc trochę fizyki klasycznej, ale też nieco fizyki kwantowej. I bez obaw, postaram się wytłumaczyć wszystko najprościej jak potrafię. Czyli żadnych książkowych definicji.
No, może troszeczkę. Zatem, drogi widzu, otwórz swój umysł i pozwól sobie na chłonięcie tej niezwykłej wiedzy. Zapraszam do wysłuchania. Na pewno słyszałeś w swoim życiu wiele różnych teorii na temat tego, czym faktycznie jest wszechświat. I choć wydaje nam się, że tak dużo o nim wiemy, w rzeczywistości okazuje się, że wiemy bardzo mało. Bo ilekroć wydaje nam się, że właśnie coś udowodniliśmy, tak zupełnie znienacka pojawia się ktoś, kto właśnie stwierdza, że wiesz co, tam jest jednak coś więcej. Ma rację. Bo nasz wszechświat jest niczym potężna maszyna, która od milionów, bilionów, a może po prostu powinniśmy powiedzieć od zawsze, niezmiennie pozostaje w ciągłym ruchu. A to oznacza, że nieustannie kreuje coś nowego. Dlatego też w trakcie studiowania tego tematu zrozumiałam, że nauka nie jest i nigdy nie będzie w stanie dać nam jednej prawidłowej odpowiedzi do wszystkich tych najbardziej nurtujących nas tajemnic wszechświata. Bo nauka opiera się na badaniach i eksperymentach, których rezultatem są jakieś jasne dowody na istnienie czegoś. Niestety w tym przypadku nauka okazuje się być bezradną, ponieważ wciąż brakuje nam dowodów. No cóż, muszę przyznać im rację. Faktycznie nie jesteśmy w stanie wielu rzeczy udowodnić. Ale to nie zmienia faktu, że istnieją pewne sposoby na to, żeby jednak zrozumieć, jak działa wszechświat. Bo kiedy zrozumiemy, jak działa, wtedy zrozumiemy również, dlaczego nie jesteśmy w stanie go w pełni zbadać, a tym bardziej udowodnić to, co badamy. Ale żeby zrozumieć całą mechanikę działania wszechświata, okazuje się, że będziesz musiał otworzyć się na zupełnie inny rodzaj wiedzy. A to oznacza, że będziesz musiał porzucić swoje wierzenia związane z teoriami naszego istnienia, które poznałeś do tej pory. Niezależnie od tego, czy jesteś fizykiem, astronautą, księdzem, kosmologiem, czy po prostu zwykłym człowiekiem. I będziesz musiał o nich zapomnieć, porzucić je, ponieważ te wszystkie znane nam teorie w rzeczywistości ograniczają nasz umysł, a zatem i percepcję. Nauka uważa, że wszechświat składa się z 3 rodzajów substancji: normalnej materii, ciemnej materii i ciemnej energii. Gdzie normalna materia zajmuje niecałe 10% całości, ciemna materia zajmuje około 20%, natomiast pozostała reszta mówi się, że to ciemna energia. Oczywiście to tylko przypuszczenia, które nigdy nie zostały ostatecznie potwierdzone. Bo jak też wielu naukowców stwierdziło, tak zwana ciemna energia w rzeczywistości nawet nie istnieje. No cóż, jak widać, nauka pozostawia nam wiele do myślenia. A zatem pytanie brzmi: czy faktycznie istotnym jest, aby to wszystko wiedzieć? Nie. Ale mimo wszystko szczerze podziwiam ludzi, którzy poświęcają tym badaniom całe swoje życie. I naprawdę mam ogromną nadzieję, że jest to po prostu ich wielką pasją. Bo w rzeczywistości badanie wszechświata z perspektywy naukowca to jak szukanie igły w stogu siana. Zatem przejdźmy dalej. Na początek, drogi widzu, przypomnijmy sobie, czym w ogóle jest materia. Bo przypuszczam, że nie każdy z nas pamięta szkolne czasy i książkowe definicje. Materia w fizyce jest określana jako ogół istniejących przedmiotów, czy też obiektów fizycznych, rozpoznawanych zmysłami. Jest ona zbudowana z cząsteczek atomów, których rozmiar wyraża się w nanometrach, czyli miliardowych częściach metra.
A to, jak z pewnością możesz sobie wyobrazić, oznacza, że nie są one widoczne pod lupą mikroskopu. Co więcej, wiemy, że atomy pozostają w ciągłym ruchu, a to oznacza, że materia również. Jeśli natomiast mówimy o materii w ujęciu filozoficznym, mówimy, że jest to wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. Przestrzeń i czas są częścią czterowymiarowego wszechświata, a więc możemy powiedzieć, że są takimi filarami albo podstawami, w obrębie których dzieje się czy też zachodzi cała kreacja. A jeszcze inaczej mówiąc, przestrzeń w fizyce oznacza wszystko, co nas otacza i w czym przebiegają wszystkie zjawiska fizyczne. Natomiast czas określa kolejność tych zdarzeń oraz odstępy między nimi zachodzącymi w tym samym miejscu. A zatem, krótko podsumowując, wszechświat jest wszystkim. Skoro obejmuje całą przestrzeń, a w tym całą materię i energię, obejmuje również wspomniany czas, to i oczywiście nas, ale też obejmuje Ziemię, Księżyc, podobnie jak inne planety i ich dziesiątki księżyców. Również asteroidy, no i komety, ale też Słońce i setki miliardów innych gwiazd znajdujących się w galaktyce Drogi Mlecznej. A że większość z tych gwiazd ma własne planety zwane egzoplanetami, to one również wchodzą w skład naszego wszechświata. A jeśli istnieje jeszcze coś, czego nie wymieniłam, to również jest jego częścią. A zatem, jak widzisz, nie ma żadnej separacji między nami a wszechświatem. Dlatego dla przykładu stwierdzenie chciałbym polecieć w kosmos brzmi, jak gdyby to było coś oddzielnego od nas. A nie jest. Bo prawdą jest, że jest tylko wszechświat, a my wchodzimy w jego skład. A że większość naukowców również uznaje koncept Boga, czyli jakiejś siły wyższej, to pozwolę sobie powiedzieć, że wszechświat stworzony został właśnie przez Boga. A tak prawdę mówiąc, Bóg jest wszechświatem, albo wszechświat jest Bogiem. Więc w tym przypadku błędem jest twierdzić, że świat został stworzony przez Boga. Bo w rzeczywistości wszechświat, Bóg, powstał sam z siebie. O czym zresztą znacznie więcej dowiesz się w drugiej części tego nagrania. I obiecuję, że wyjaśnię to wystarczająco klarownie. No dobrze, zatem przyjmijmy, że już wiemy, czym jest wszechświat i z czego się składa. A bynajmniej mamy jakieś dane przypuszczalne, tak? Więc teraz pokrótce chciałabym wyjaśnić Ci pewną teorię. Teorię zwaną teorią strun. I tu również nie będę zagłębiać się w szczegóły tej teorii. Bo im bardziej zagłębiałam się w tych wszystkich książkowych definicjach, tym bardziej miałam wrażenie, że zbyt mocno odbiegliśmy od całej prawdy. Już nawet stwierdziłam, że niektórzy ludzie to chyba lubią sobie komplikować życie. Zupełnie bez potrzeby. Bo tak czytając te wszystkie prace fizyków, w którymś momencie miałam wrażenie, że próbuję odczytać hieroglify. Nic nie miało ani ładu, ani składu. Więc dla przykładu, definicja, która powinna być w miarę prosta do zrozumienia, z każdym wersem stawała się coraz bardziej zagmatwana. Po czym miałam wrażenie, że w ogóle zeszliśmy z tematu. Po czym chwilę później, czyli 10 minut później, okazało się, że właśnie zmarnowałam kolejne 10 minut swojego życia, bo przeczytana przeze mnie definicja ostatecznie została i tak podważona przez innego fizyka lub kosmologa. I co ciekawe, zawsze spotkałam się z tą samą wymówką. Zbyt mało dowodów. A że takich dostępnych źródeł do przewertowania jest naprawdę wiele, to właśnie tyle odmiennych teorii wokół tego samego tematu znalazłam. Czyli podsumowując, syzyfowa praca. No dobra, to
przejdźmy w końcu do tej teorii. Teoria strun jest próbą wyjaśnienia wszystkich cząstek i fundamentalnych sił natury w jednej teorii poprzez modelowanie ich jako wibracji maleńkich, supersymetrycznych strun, zwanych również pętlami, ze względu na swój charakter, otwarty lub zamknięty. I tu za przykład otwartej struny podamy linię prostą, natomiast zamkniętej właśnie wspomnianą pętlę. I tu chciałabym tylko dodać, że znacznie bardziej zrozumiesz tę teorię, kiedy w części drugiej wytłumaczę Ci ją na przykładzie naszego życia. Więc mówiąc dalej, jest to idea fizyki teoretycznej, według której podstawowym czy też fundamentalnym budulcem świata nie są zerowo-wymiarowe obiekty albo cząstki, lecz jednowymiarowe cząstki, zwane właśnie strunami. Inaczej mówiąc, rzeczywistość składa się z nieskończenie wielu małych, wibrujących strun, mniejszych niż atomy, elektrony czy kwarki. I kiedy te struny wibrują, skręcają się i zwijają, wywołują efekty w wielu mniejszych wymiarach, które ludzie interpretują jako wszystko, od fizyki cząstek po zjawiska wieloskalowe, takie jak na przykład grawitacja. I co ciekawe, rozmiar takiej struny wynosi około 10 do potęgi minus 31 metra. Co w rzeczywistości daje nam milionową część miliardowej części centymetra. Czyli liczba, której nasz umysł nie jest w stanie nawet sobie wyobrazić. Z kolei czasoprzestrzeń strun, czyli zbiór wszystkich zdarzeń zlokalizowanych w przestrzeni i czasie, okazuje się, że wymaga co najmniej 10 wymiarów. A to oznacza, że oprócz 3 wymiarów przestrzennych oraz 1 wymiaru czasu, który my znamy, teoria strun przewiduje co najmniej 6 dodatkowych wymiarów przestrzeni, o których dowiesz się już za chwilę, bo w drugiej części tego nagrania. Co więcej, w teorii strun udało się uwzględnić również wspomnianą wcześniej Grawitację. i dzięki czemu fizycy używają jej do opisywania, w jaki sposób grawitacja może wpływać np. na małe obiekty, takie jak elektrony i protony, czyli składniki budulcowe atomu. Elektrony, cząsteczki o ładunku ujemnym i protony, cząsteczki o ładunku dodatnim. I to również będzie znacznie klarowniej wytłumaczone w części drugiej. Ale niestety z biegiem czasu również i ta teoria, choć wciąż daje nam jakieś interesujące dane, ostatecznie została również podważana przez innych fizyków, co w konsekwencji jednak nie czyni ją teorią, na której możemy w pełni polegać. Dlatego też wciąż nie możemy uzyskać jakichś konkretnych danych dotyczących tego tajemniczego działania wszechświata. A bynajmniej nauka nie jest w stanie nam tych danych dostarczyć. Jak już wspomniałam, według teorii strun poruszamy się w świecie, który składa się z co najmniej 10 wymiarów. I z tych 10 my znamy tylko 4. Pierwsze 3 wymiary to wymiary przestrzenne, które w połączeniu tworzą siatkę, czyli wielowymiarową przestrzeń, w której na przykład my żyjemy. A są nimi długość, szerokość i wysokość, która jest równa wymiarowi głębokości. Natomiast 4. znanym nam wymiarem jest wymiar czasu, co w połączeniu z wymiarami przestrzeni daje nam 4-wymiarową czasoprzestrzeń, czyli zbiór zdarzeń zlokalizowanych w przestrzeni i czasie. A zatem, skoro mamy już jakieś podstawy, to teraz w końcu możemy przejść do opisu każdego z wymiarów, poczynając od 0 aż do 10. I przypominam, opis jest czysto naukowy, czyli są to informacje ogólnodostępne w internecie. Wymiar 0 określamy jako punkt albo kropkę,
która tak naprawdę jest fundamentem wszystkich pozostałych wymiarów. Dlatego mówimy, że jest to najważniejszy z wymiarów, bo to właśnie od niego wszystko się zaczyna. Jako istota żyjąca w tym wymiarze po prostu jesteś, a to oznacza, że nie możesz poruszać się w żadnym kierunku, ponieważ w tym wymiarze nie masz ani wysokości, ani długości, a tym bardziej głębokości. W odniesieniu do matematyki, punkt jest powierzchnią zerowo-wymiarową i składa się z jednego wierzchołka, czyli z samego siebie. Obiekt jednowymiarowy, jak też sama nazwa mówi, ma jedynie jeden wymiar i jest nim długość. I tu przykładem jest na przykład linia prosta, czy też odcinek linii, który może łączyć tylko dwa punkty. A zatem jednowymiarowa istota może poruszać się tylko w linii prostej. W odniesieniu do matematyki, jeśli przesuniemy nasz punkt o jedną jednostkę długości, w rezultacie otrzymamy jednowymiarowy segment liniowy. Obiekty dwuwymiarowe, tak zwane 2D, są nam znane jako figury płaskie. I takimi najbardziej znanymi są m.in. właśnie kwadraty i trójkąty, które, jak wiemy, składają się z dwóch pomiarów, jakimi są szerokość i długość. Inaczej mówiąc, obiekty dwuwymiarowe są obiektami płaskimi, zajmującymi jakiś obszar powierzchni, ale bez objętości. Więc w tym przypadku postać dwuwymiarowa może poruszać się jedynie po powierzchni. I tu podam jakiś przykład. Istota żyjąca w dwuwymiarowej rzeczywistości nie będzie w stanie dostrzec na przykład jabłka, które jest trzywymiarowe. A nie będzie mogła, ponieważ dwuwymiarowa perspektywa widzenia sprawia, że nie jest w stanie dostrzec tego, co jest powyżej lub poniżej jej dwuwymiarowej płaszczyzny. Zatem każdy obiekt trójwymiarowy, który dotknie jej płaszczyzny, będzie przez nią postrzegany jak po prostu punkt. Punkt, który może się powiększać lub pomniejszać, jednocześnie wciąż pozostając płaszczyzną. Inaczej mówiąc, istota widzi przekrój poprzeczny, który jest w tym momencie przecięty przez jego dwuwymiarową płaszczyznę. Zatem dla istoty żyjącej w dwuwymiarowej rzeczywistości obiekty z wyższych wymiarów mogą pojawiać się zupełnie niespodziewanie, mogą zmieniać kształt i wielkość, po czym po prostu znikną w przestrzeni. W odniesieniu do matematyki, do stworzenia dwuwymiarowej przestrzeni będziemy musieli przesunąć linię segmentującą w kierunku prostopadłym do siebie, a podwajając jej wierzchołki, w rezultacie otrzymamy dwuwymiarowy kwadrat, którego liczba wierzchołków wynosi 4. Trójwymiarowa przestrzeń, czy też rzeczywistość, albo trzeci wymiar po prostu, jest tak zwanym wymiarem głębi. Głębi, która nadaje jakość albo znaczenie rzeczywistości, czyli czemuś na podobieństwo życia. Trójwymiarowy kształt można zdefiniować jako bryłę, obiekt lub po prostu kształt, który ma 3 wymiary: długość, szerokość i wysokość. I w przeciwieństwie do kształtów dwuwymiarowych, kształty trójwymiarowe mają wysokość, która jest taka sama jak głębokość. Więc dla przykładu, 3D obiektem jest wspomniane wcześniej jabłko, ale również krzesło, samochód, dom, sześcian czy też człowiek. I tu chciałabym zaznaczyć bardzo istotną kwestię. Wielokrotnie spotkałam się z pytaniem typu: w jakim żyjemy wymiarze? Albo ze stwierdzeniem: żyjemy w trzecim wymiarze. To brzmi, jak gdyby wymiar był jakimś miejscem, do którego możemy pójść i sobie pomieszkać. A tak nie jest. Więc odpowiadając na to pytanie, prawidłowym stwierdzeniem jest: żyjemy
w trójwymiarowej przestrzeni, którą nazywamy swoją rzeczywistością. Więc nie mówimy w trzecim wymiarze. A zatem, żyjąc w trójwymiarowej rzeczywistości, możemy bez problemu poruszać się do przodu, do tyłu, w górę i na dół. A to oznacza, że mamy pełną kontrolę nad trójwymiarową przestrzenią. W odniesieniu do matematyki, do stworzenia trójwymiarowej przestrzeni będziemy musieli podwoić liczbę wierzchołków dwuwymiarowego kwadratu, co w rezultacie da nam sześcian, którego liczba wierzchołków wynosi 8. Czwartym wymiarem określamy czas, co w rezultacie daje nam czasoprzestrzeń. Tak więc całą przestrzeń i czas można wyobrazić sobie jako czterowymiarową mapę, na której można umieścić wszystkie zdarzenia dotyczące wszechświata, począwszy od jego narodzin, aż do odległej przyszłości. A zatem, jak widzimy, każde zdarzenie zachodzi w określonym punkcie przestrzeni i w określonej chwili. A to oznacza, że istota może swobodnie poruszać się w wymiarze czasu, ponieważ ma nad nim pełną kontrolę. Inaczej mówiąc, w tej przestrzeni moglibyśmy przemieszczać się do przeszłości lub przyszłości, zgodnie z naszymi upodobaniami. Zatem przyjmijmy, że jesteśmy istotą czterowymiarową. W tym wymiarze bylibyśmy zdolni na przykład cofnąć się do przeszłości i zmienić naszą decyzję, chociażby tą dotyczącą naszej kariery zawodowej. Chciałbyś mieć taką zdolność? Bo ja, szczerze mówiąc, nie zmieniłabym nic w swojej przeszłości. Ale to tylko dlatego, że dziś rozumiem głębokie znaczenie naszej egzystencji. Jeśli natomiast zadałbyś mi to samo pytanie jakieś 10 lat wstecz, pewnie odpowiedziałabym, że taka możliwość cofnięcia wcześniej podejmowanych decyzji to dosłownie jak wygrana na loterii. No cóż, możemy sobie jedynie wyobrazić, jakby to było mieć taką możliwość. Tylko zastanówmy się, czy jest sens rozdrapywać stare rany, wiedząc, że jednak nie możemy zmienić przeszłości? Myślę, że nie. Zatem nie zadawajmy sobie tego trudu czy kłopotu, a zamiast tego cieszmy się naszą możliwością poruszania się do przodu, czyli kreowania przyszłości. Skoro jesteśmy już w czterowymiarowej przestrzeni, to warto jest również wspomnieć o grawitacji. Grawitacja, znana również prawem powszechnego ciążenia, jak wiemy, jest zjawiskiem zachodzącym naturalnie. Zjawisko to polega na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę lub energię wzajemnie się przyciągają. Zatem według teorii opisanej przez Isaaka Newtona, między dowolną parą ciał posiadających masy pojawia się siła przyciągania, która działa na linii łączącej ich środki, a jej wartość rośnie z iloczynem ich mas i maleje z kwadratem odległości. Taka była pierwotna wersja tej teorii. We współczesnej fizyce natomiast mówi się, że grawitacja nie jest oddziaływaniem, lecz konsekwencją zakrzywienia czasoprzestrzeni przez materię, a to w konsekwencji powoduje w niej wgłębienie, które rozciąga trójwymiarową siatkę przestrzeni i czas. Więc teraz wyobraźmy sobie, co dzieje się z obiektami, które znajdują się w pobliżu takiego wgłębienia. To proste. Wpadają do środka. Jeśli natomiast mówimy o czterowymiarowej przestrzeni w odniesieniu do matematyki, przestrzeń powyżej 3 wymiarów określana jest hipersześcianem. I choć punkt, odcinek, kwadrat czy sześcian również nim są, to jednak tego określenia częściej używamy w odniesieniu do przestrzeni ponad 3-wymiarowej. A zatem jeśli dodamy do naszego trójwymiarowego sześcianu wymiar czasu, podwajając jego wierzchołki, otrzymamy czterowymiarowy hipersześcian zwany tesseractem,
którego liczba wierzchołków wynosi 16. Z perspektywy piątego wymiaru istota może kontrolować czas na różne sposoby. Zatem tu mielibyśmy wszystkie potencjalne zdolności czterowymiarowej postaci, ale dodatkowo mielibyśmy zdolność przebywania w różnych miejscach w tym samym czasie. Więc dla przykładu, postać pięciowymiarowa może wykonywać kilka różnych zajęć, a także posiadać wiele odmiennych zainteresowań. A to dlatego, że w pięciowymiarowej rzeczywistości mamy pojęcie o równolegle istniejących wszechświatach, co sprawia, że możemy jednocześnie wykonywać kilka różnych zawodów. Albo ogólnie mówiąc, prowadzić totalnie niezależne od siebie życia, czyli posiadać oddzielne osi czasu dla każdego z równoległych wszechświatów. I tu wyjaśnijmy sobie, czym jest równoległy wszechświat albo wieloświat. A w tym celu pozwól, że zacytuję słowa zaczerpnięte z Rzeczpospolitej z sekcji wydarzenia z roku 2018. W nieskończonej ilości rzeczywistości alternatywnych istnieje nieskończona ilość nas samych, podejmujących wybory odwrotne do tych, które robimy w naszym życiu. Tak uważają zwolennicy kwantowej teorii wieloświata. Wyobraźmy sobie, wszystko to, czego nie zrobiliśmy w naszym życiu, w rzeczywistości wydarzyło się i to w niemal nieskończonej ilości alternatywnych scenariuszy. Stąd też myślę to uczucie zwane déjà vu, ale też nasze intuicyjne podpowiedzi, bo niby skąd nasza intuicja wie, że powinniśmy albo nie powinniśmy coś zrobić, a jednak zawsze okazuje się, że ma rację. Termin wieloświat został stworzony w 1960 roku przez szkockiego astronoma Andy'ego Nemo. I tu takie wtrącenie. W języku angielskim przedrostek uni oznacza jedyny, a multi wiele. Stąd też universe oznacza jedyny świat, a multiverse wieloświat. Termin wieloświat po raz pierwszy został użyty w latach 60. XX wieku przez brytyjskiego pisarza science fiction Michaela Moorcocka. Pisarz w jednej ze swoich powieści powołał się na kwantową hipotezę wielu światów amerykańskiego fizyka Hugha Everetta III, który sam nazwał ją nieco skomplikowaną nazwą wieloświatowej interpretacji mechaniki kwantowej. Zakłada ona, że wszystko, co może się wydarzyć, na pewno będzie miało miejsce w którejś z odnóg rzeczywistości. Innymi słowy, każdy wybór, którego dokonujemy w życiu, posiada swoje przeciwieństwo, które musi się wydarzyć we wszechświecie równoległym. I jako pierwszy do tej hipotezy poważnie podszedł brytyjski fizyk David Deutsch, a nawet stworzył własną interpretację mechaniki kwantowej, która zakładała, że przestrzeń jest wypełniona nieskończoną ilością wszechświatów, w których robimy to samo, co w naszym wszechświecie lub podejmujemy wybory alternatywne. Ale to nie koniec, bo okazuje się, że istnieją również inne wszechświaty, w których nigdy nie rozwinęło się życie. I tam z kolei jest powiedziane, że mogą panować zupełnie inne prawa fizyki, o czym dowiesz się w 7. wymiarze, a raczej 7-wymiarowej rzeczywistości. A zatem teraz wracając do 5-wymiarowej rzeczywistości, każde z żyć, które prowadzimy równolegle, opiera się o totalnie inne przyczyny i skutki, czyli odmienne decyzje podejmowane przez Ciebie w każdym z Twoich żyć. I jedynym ograniczeniem 5-wymiarowej rzeczywistości jest to, że nie możesz poznać swoich pozostałych wersji siebie bezpośrednio używając skrótów do innej osi równoległego wszechświata. Co natomiast możesz zrobić, to cofnąć się w czasie, kiedy na przykład podejmowałeś jakąś decyzję, którą chciałbyś zmienić,
po czym właśnie możesz ją zmienić i tym samym rozpocząć nowe, niezależne życie opierające się o Twoją nowo podjętą decyzję. W odniesieniu do matematyki, do stworzenia pięciowymiarowej przestrzeni będziemy musieli podwoić liczbę wierzchołków czterowymiarowego tesseraktu, co w rezultacie da nam pięciowymiarowy hipersześcian zwany penteraktem, którego liczba wierzchołków jest równa 32. Sześciowymiarowa istota posiada wszystkie umiejętności istoty pięciowymiarowej, plus dodatkowe swoje. A więc istota ta może dostrzegać zarówno czas przeszły, jak i przyszły. I tym razem już każdej ze swoich wersji siebie z równoległych wszechświatów. Jedynym ograniczeniem sześciowymiarowej rzeczywistości jest to, że każdy z równoległych wszechświatów musi mieć ten sam początek. A to oznacza, że powstał w ten sam sposób, czyli na przykład z Wielkiego Wybuchu. Z pewnością słyszałeś wcześniej o teorii Wielkiego Wybuchu, z angielskiego Big Bang. Według nauki jest to najwcześniej znane nam wydarzenie mające miejsce w obserwowalnym wszechświecie, czyli jego najwcześniejsza faza ewolucji. Według tej teorii około 14 miliardów lat temu miał miejsce Wielki Wybuch, w którym z gorącej i gęstej materii wyłonił się znany nam wszechświat. I to tak pokrótce. Zatem początek każdego z równoległych wszechświatów w sześciowymiarowej rzeczywistości jest ten sam. Z kolei taką znaczącą różnicą między pięciowymiarową a sześciowymiarową rzeczywistością jest to, że w sześciowymiarowym świecie nie ma ograniczeń czasowych. A to oznacza, że w każdym momencie możemy przemieścić się w czasie, a używając skrótów, które teraz już są dostępne, możemy bezpośrednio poznać nasze inne wersje doświadczające życia w równoległym wszechświecie. Czyli tym razem już nie musimy wracać do przeszłości, zmieniać decyzji, żeby poznać jakąś inną możliwość rzeczywistości, tylko możemy użyć skrótu. W odniesieniu do matematyki, do stworzenia sześciowymiarowej przestrzeni będziemy musieli podwoić liczbę wierzchołków pięciowymiarowego hipersześcianu, co w rezultacie da nam sześciowymiarowy hipersześcian zwany hekseraktem, którego liczba wierzchołków jest równa 64. W siedmiowymiarowej rzeczywistości istnieją inne wszechświaty, których początek, czyli powstanie, zrodzenie, tym razem może różnić się od siebie. I tu właśnie jest powiedziane, że najprawdopodobniej w każdym z nich panują zupełnie inne prawa fizyki. A to oznacza, że siedmiowymiarowa istota może przyjąć nieskończone formy i przemieszczać się między różnymi wszechświatami. I taka istota posiada wszystkie zdolności istoty sześciowymiarowej plus własne dodatkowe, jakimi jest chociażby wspomniane przyjmowanie nieskończonej liczby różnych form. W odniesieniu do matematyki, do stworzenia siedmiowymiarowej przestrzeni będziemy musieli podwoić wierzchołki sześciowymiarowej przestrzeni, co w rezultacie da nam siedmiowymiarowy hipersześcian zwany hepteraktem. Ośmiowymiarowa rzeczywistość ma płaszczyznę wszystkich możliwych przeszłości, teraźniejszości i przyszłości dla nieskończonej liczby równoległych wszechświatów. A to oznacza, że wszystkie równoległe wszechświaty rozciągają się do nieskończoności. Dlatego też teoria strun twierdzi, że ośmiowymiarowe obiekty nie przybierają formy fizycznej. I w sumie to dość logiczne. Skoro możesz przyjąć każdą formę i tak w nieskończoność, to tym samym faktycznie nie możesz ograniczyć się do jakiejś jednej konkretnej.
Zatem 8 wymiar można uznać za analogiczny do naszego cyfrowego świata. Analogiczny, czyli równoległy. A jaśniej mówiąc, jest to świat, w którym nie możemy dotykać przedmiotów, ale możemy je widzieć lub słyszeć. Czyli coś, co my nazywamy światem wirtualnym. A więc obiekty w tym wymiarze, czy 8-wymiarowe w tej rzeczywistości, mogą zmieniać kształt, wielkość oraz pojawiać się i spontanicznie znikać. W odniesieniu do matematyki, do stworzenia 8-wymiarowej przestrzeni będziemy musieli podwoić liczbę wierzchołków 7-wymiarowego hipersześcianu, co w rezultacie da nam 8-wymiarowy hipersześcian zwany okteraktem, którego liczba wierzchołków jest równa 256. W 9-wymiarowej rzeczywistości istnieje nieskończona liczba wszechświatów. I każdy z tych wszechświatów kieruje się własnymi prawami fizyki, ale również odrębnymi warunkami i prawdopodobieństwem ich powstania. I to właśnie w tym wymiarze mówi się, że zamieszkują inne cywilizacje, a w tym między innymi właśnie aliens, czyli UFO. I takie istoty mają nadludzkie zdolności, takie jak na przykład przemieszczanie się w czasie między przeszłością, teraźniejszością, a przyszłością w nieskończonej liczbie wszechświatów. A mogą to robić, ponieważ nie przybierają formy fizycznej, dlatego my nie możemy ich zobaczyć. W odniesieniu do matematyki, do stworzenia 9-wymiarowej przestrzeni, tym razem będziemy musieli podwoić liczbę wierzchołków 8-wymiarowego hipersześcianu, co w rezultacie da nam 9-wymiarowy hipersześcian zwany eneraktem, którego liczba wierzchołków jest równa 512. Dziesięciowymiarowa istota ma nieskończone supermoce. Taka istota jest w stanie robić rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. A w tym między innymi może kontrolować czasoprzestrzeń i teraźniejszość w każdym z nieskończonej ilości wszechświatów. I taką istotę właśnie określamy Bogiem. Nieskończony, nieograniczony, wszechmocny. I tu jak gdyby powracamy do zerowego wymiaru, który powiedzieliśmy, że jest podstawą wszystkiego. A to oznacza, że wszystko powstaje właśnie z niego. Czyli wymiar zerowy jest nieograniczony i nieskończony tak naprawdę. I tak też koło się zamyka. W odniesieniu do matematyki, teraz już możemy jasno dostrzec, że miejsca styczności wierzchołków, czyli w rzeczywistości miejsca przecięcia osi czasu z przestrzenią, wizualnie z przekroju dwuwymiarowego sprawiają, że wraz ze wzrostem wymiaru środek wszystkich połączonych ze sobą hipersześcianów coraz bardziej zanika, co w rezultacie daje nam do zrozumienia, że choć jego możliwości są nieskończone, wraz ze wzrostem podwajanych wierzchołków punkt ich styczności ostatecznie łączy się w jedną całość, a to oznacza, że wracamy do punktu wyjścia. Dlatego też opisując wymiar zerowy, powiedziałam, że jest on fundamentem całej powstającej kreacji. To byłoby na tyle, drogi widzu. Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłam Ci obraz tego, jak nauka postrzega nasz wielowymiarowy świat. Natomiast teraz chciałabym serdecznie zaprosić Cię do części drugiej, bo to właśnie tam wydarzy się cała magia. W części drugiej na początek wytłumaczę Ci tylko, a może aż 3 pierwsze wymiary. Czemu akurat 3? Ponieważ będąc postacią trójwymiarową
w pierwszej kolejności powinieneś zrozumieć świat, w którym żyjesz. A kiedy zrozumiesz świat, w którym żyjesz, znacznie łatwiej będzie Ci zrozumieć to, co jest ponad. Poza tym informacje, które Ci przekażę, z pewnością wprowadzą potężną rewolucję do Twojego życia. Dlatego jestem pewna, że jednak będziesz potrzebował troszeczkę więcej czasu, żeby przetrawić to, czego dowiesz się już wkrótce. Kto wie, być może później otworzysz się na jeszcze więcej. I tak w nieskończoność. Zatem raz jeszcze zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia części drugiej tego nagrania, gdzie dowiesz się między innymi, kim naprawdę jesteśmy, jakie jest nasze pochodzenie, jakie mamy zdolności, dlaczego nasze życie wygląda tak, jak wygląda, jak moglibyśmy odmienić nasze losy. Znacznie więcej. Jest o czym opowiadać. Zatem zapraszam, a tymczasem trzymaj się ciepło i do następnego razu.